Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na dziale elektromagnetyzm i chciałbym Państwu zaprezentować stanowisko pomiarowe numer 201, wyznaczenie pojemności kondensatora za pomocą drgania relaksacyjnych. Proszę Państwa, stanowisko, jak widzicie, składa się tutaj z zasilacza prądu stałego, szeregu kondensatorów nieznanych, kondensatora znanej pojemności i wzorcowego rezystora. To wszystko podłączone jest do komputerowego oscyloskopu. Także wykres z tego oscyloskopu jest wyświetlany na ekranie. Ale proszę Państwa, zacznijmy może od początku. Co to są drgania relaksacyjne i jak wygląda nasz układ pomiarowy? Może zacznijmy od schematu naszego układu. Mam tu źródło zasilania, źródło prądu stałego, pewny rezystor i dołóżmy do tego układu kondensator. Czyli mamy źródło pewnego napięcia stałego, rezystor i kondensator o jakiejś pojemności. Proszę Państwa, co się w takim układzie będzie działo? Jeżeli założymy, że jest to napięcie zasilania, to proszę Państwa, po pewnym czasie napięcie na kondensator zacznie się ładować poprzez ten rezystor. Im większa rezystancja rezystora, tym wolniej będzie się ładował, ale proszę Państwa, prędzej czy później dojdzie do naładowania. Tak w funkcji czasu będzie wyglądało napięcie na kondensatorze. To napięcie, tu zaznaczmy sobie tę wartość, może o tak, U0 to jest napięcie naszego zasilania. Czyli po pewnym czasie możemy zaobserwować, że napięcie na kondensatorze osiągnie wartość napięcia zasilania. Co się wydarzy, jeżeli do tego układu dołożymy neonówkę? Proszę Państwa, neonówka, przypominam, jest to bańka szklana wypełniona gazem szlachetnym, neonem w tym wypadku. Mam tu też dwie elektrody. Proszę Państwa, jak widać na tym obrazku, elektrody są w pewnej odległości od siebie, czyli rezystancja neonówki jest stosunkowo duża. W tym wypadku będzie nieskończenie duża. Natomiast neonówka ma to do siebie, że jeżeli napięcie przekroczy pewną graniczną wartość, to proszę Państwa, zjonizowany gaz zacznie się jonizować, zacznie świecić i zjonizowany gaz zacznie przewodzić prąd. Co więc będzie się działo, jak zmodyfikujemy ten nasz wykres, który tutaj obserwujemy? Popatrzmy. Początkowo napięcie na kondensatorze zaczyna rosnąć, bo to będzie sytuacja taka jak bez neonówki. Przypominam, neonówka nieświecąca ma rezystancję nieskończenie dużą. Rośnie napięcie do pewnej wartości, ale w którymś momencie neonówka osiąga napięcie zapłonu. Załóżmy, że będzie tutaj to napięcie UZ. W tym momencie następuje gwałtowny przepływ prądu i kondensator zaczyna się rozładowywać. To rozładowywanie następuje dosyć gwałtownie, ale do pewnego momentu, bo poniżej pewnego napięcia neonówka ponownie gaśnie i ponownie jej rezystancja rośnie do nieskończoności, a więc zaczyna się ponownie kondensator ładować. Dochodzi ponownie do napięcia zapłonu, napięcie na kondensatorze, zapala się neonówka, zaczyna bardzo dobrze przewodzić i kondensator ponownie rozładowuje się. A więc, proszę Państwa, obserwujemy taki proces relaksacyjny, czyli fragmenty ładowania i rozładowania kondensatora. Proszę Państwa, popatrzmy tutaj na tym naszym oscyloskopie. Na nim właśnie widać, jak to są kolejne, powiedzmy, pierwszy pokazywał, to byłoby, ta krzywa wyglądałaby w ten sposób, a teraz ta odległość pomiędzy tymi maksimami tutaj, to znaczy maksimum i minimum, to będzie różnica napięć pomiędzy napięciem zapłonu i napięciem gaśnięcia.
Proszę Państwa, jak wyznaczyć pojemność kondensatorów za pomocą drgań relaksacyjnych? Tu muszę się wytłumaczyć, rzeczywiście metoda drgań relaksacyjnych nie jest to powszechnie używana metoda do obliczania pojemności kondensatora. Do tego oczywiście używa się mierników pojemności. Natomiast jest to ćwiczenie, które ma Państwu przybliżyć i ładowanie kondensatora, i jonówkę, i powstawanie drgań relaksacyjnych. Stąd też możemy tutaj przedstawić to. Proszę Państwa, zapiszmy sobie wzór, który będzie tutaj właściwie jedyny i kluczowy. T równa się R razy C razy K. Proszę Państwa, T jest to okres drgań naszej neonówki. Tak jak mówiłem, neonówka będzie na skutek drgań relaksacyjnych cyklicznie zapalać się i gasić. W momencie, kiedy osiągnie napięcie zapłonu, zapala się, kiedy napięcie spadnie poniżej napięcia gaśnięcia, gaśnie. Czyli będziemy tutaj obserwowali cykl takich błysków i okres to będzie czas pomiędzy jednym a drugim błyskiem. R jest to rezystancja rezystora. Tutaj mamy rezystor wzorcowy. Mamy możliwość zmiany rezystancji od 1 do 10 megaohmów, natomiast będziemy korzystali tutaj tylko z przedziału od 1 do 5 megaohmów. C jest to pojemność kondensatora, a K jest to pewna stała naszego układu. Ta stała zależy między innymi od napięcia zasilającego. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj z góry założone, żeby to napięcie było w granicach od 75 do 85 V. Tu, jeżeli spojrzycie Państwo, jesteśmy w tym zakresie 79,9 V. Proszę Państwa, przekształcając ten wzór, możemy wyliczyć sobie pojemność kondensatora. Czyli będziemy mieli tutaj T podzielone przez R. Rezystancję rezystora mamy, okres drgań wyznaczymy, mierząc tutaj ten czas. Możemy to zrobić za pomocą stopera lub oscyloskopu. Natomiast nie znamy stałej K. Jak wyznaczyć stałą K? Skorzystamy z tego samego wzoru, ale przekształćmy go do tej postaci T podzielone przez RC i w tym wypadku, proszę Państwa, użyjemy kondensatora wzorcowego. Czyli, proszę Państwa, do wyznaczenia stałej K w naszym układzie posłużymy się rezystorem wzorcowym i kondensatorem wzorcowym. Jeżeli ustawimy rezystancję, w tym wypadku mamy tutaj 2 megaohmy i pojemność kondensatora równe w tej chwili 4 razy 100 nanofaradów, czyli mamy 400 nanofaradów. Spójrzcie Państwo, czyli mamy 2 megaohmy i 400 nanofaradów. Podstawimy, wyznaczymy okres drgań, czyli czas pomiędzy poszczególnymi błyskami neonówki, wyznaczymy stałą K. I teraz, jeżeli tą stałą K poznamy, a wyznaczymy ją wielokrotnie dla różnych ustawień kondensatora wzorcowego i różnych ustawień rezystora wzorcowego, to proszę Państwa, osiągniemy kilka czy kilkanaście razy uzyskamy wartość K. Tą wartość K przyjmiemy, że jest to pewna wartość średnia plus minus odchylenie standardowe średniej z naszej K. Czyli można by powiedzieć, że ćwiczenie składa się z 2 etapów. W pierwszej części wyznaczamy stałą K, znając pojemność kondensatora wzorcowego, a w drugiej przełączymy się na kondensatory nieznane i posługując się już tą wartością pierwotnie wyznaczoną, będziemy wyznaczać pojemność kondensatorów. Jak wyznaczyć okres drgania? Proszę Państwa, możemy to zrobić dwojako. Albo włączyć stoper i zmierzyć czas na przykład 10 kolejnych błysków, po 10 wyłączyć, ten czas dzieląc przez 10 uzyskamy w ten sposób okres jednego drgania. Możemy też, proszę Państwa, wykorzystać oscyloskop, który tutaj mamy podłączony. Na tym oscyloskopie widać, to są kolejne przebiegi, które mamy. Mogę sobie wcisnąć pauzę, czyli wystopować ten wykres. On powinien się nam tu zatrzymać. To chwileczkę zawsze trwa z pewnym opóźnieniem, ze względu na to, że cały przebieg, jak tu widzimy, na jedną działkę mamy 1 sekundę, trwa przez 10 przez 10 sekund. Proszę Państwa, jak wyznaczyć w takim razie okres drgania? Musiałbym tutaj, spróbuję, może jeszcze raz, spróbuję ustawić
mamy tutaj na początku nasz kursor i na końcu. Proszę zobaczyć. Pierwszy kursor mam ustawiony w tym miejscu, drugi w tym. Zobaczmy, ile przebiegów się zmieściło. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli proszę Państwa, 7 razy błysnęła neonówka. Ten czas, który tu zmierzyłem, to jest 8,89 sekundy. Proszę Państwa, czyli dzieląc ten czas przez 7 uzyskam okres jednego błysku. Czyli proszę Państwa, mam daną pojemność 400 nanofaradów, mam rezystancję 2 megaohmy, mam okres, który będzie równy 8,89 sekundy podzielone przez 7 i na tej podstawie wyznaczam stałą K. Te same pomiary mogę powtórzyć jeszcze oczywiście ten sam pomiar przy innej rezystancji albo przy innej pojemności. Powiedzmy, wydłużę sobie, zwiększę rezystancję. Powinienem w takiej sytuacji uzyskać wydłużenie okresu i tuż po chwili, jeszcze moment, powinniśmy zaobserwować na całym ekranie. W tej chwili już widzimy, że mamy wydłużony okres, czyli w tym samym przedziale czasowym tych okresów się mieści mniej. I teraz załóżmy, że wykonaliśmy ten pomiar wielokrotnie, czyli przy różnych kombinacjach rezystancji i pojemności mierzyliśmy okresy, wyznaczyliśmy stałą K, obliczyliśmy średnią i odchylenie standardowe średnie. Teraz przystąpimy do pomiaru pojemności kondensatorów nieznanych. I tu, proszę Państwa, mamy 4 kondensatory nieznane. Mogę przełączyć mój układ na przykład na kondensator CX4 i mam, proszę Państwa, jeżeli popatrzymy, mam w tej chwili ustawione 4 megaohmy. Pojemności nie znam, ale z poprzednich pomiarów znam stałą K. A więc, proszę Państwa, moim zadaniem będzie wyznaczenie jedynie okresu drgania. Proszę zobaczyć, w tym wypadku wyraźnie wydłużył się okres drgań i możemy to zrobić podobnie jak wcześniej, czyli zastopować nasz wykres i użyć kursorów. W tym wypadku udało mi się złapać tutaj na tym ekranie monitora tylko jeden pełny okres, jedno błyśnięcie. Proszę zobaczyć, mamy tutaj czas. Czas wynosi 4,46 sekundy, a więc 4,46 przez 1 to będzie równy okres. Temu będzie równy okres drgań tego naszego planu relaksacyjnego. No i proszę Państwa, skoro wcześniej już wyliczyliśmy stałą K, skoro znam okres, znam rezystancję rezystora, mogę wyliczyć pojemność kondensatora. Proszę Państwa, te pomiary możemy wykonać sobie dla kilku różnych rezystancji, no i w rezultacie kilka razy wyliczyć pojemność tego kondensatora CX4. To uśredniamy, obliczamy odchylenie standardowe średniej, uwzględniając współczynnik studenta Fischera, bo tych pomiarów będzie odpowiednio mniej, no i gotowy, mamy pomiar zrobiony. Oczywiście możemy przystąpić następnie do pomiaru kolejnych nieznanych kondensatorów i w ten sposób wyznaczyć pojemności dla kondensatora CX1, CX2, CX3 i CX4. Mam nadzieję, że to wszystko jest dla Państwa zrozumiałe i poradzicie sobie bez problemu. Życzę nadal dużo zdrowia i do usłyszenia w kolejnym razie.